Witam Was serdecznie w następnym wideoporadniku BIM-edu.pl. W dzisiejszym odcinku opowiemy, w jaki sposób zarządzać zakresem widoku. Na podstawie przygotowanej sceny, która będzie dostępna do ściągnięcia w opisie tego filmu, będziemy operować zakresem widoku w różnych miejscach. Stworzyłem dla przykładu ścianę, stropy oraz słupy. Połączyłem je belkami. Belki mają wysokość 60 na 30. Pamiętajmy, że wysokość belki liczymy od góry stropu, czyli odtąd jest wysokość belki dotąd. Możemy zaraz sprawdzić na elewacji i zobaczyć. Przykładowe biurko wstawione po to, aby widzieć, co zmienia się w zakresie widoku, jeśli będziemy zmieniać jego wartości lub patrzenie w górę lub w dół. Spróbujmy także zapoznać się z naszą sceną, w jaki sposób jest zbudowana. Jest też stworzone okno, mamy parapet na wysokości 90 cm. Spróbujmy naszą scenę jeszcze obrócić. Jest też przycięty fragment naszego budynku, dlatego tutaj jest szraf pokazany na szaro wraz z żelbetem. Dodatkowo został też utworzony rzut na poziomie 0 i na poziomie 1. Jeśli przejdziemy do widoku elewacji, widzimy nasze poziomy. Jeden poziom jest na wysokości 3 metrów, drugi jest na wysokości 0. Mają nazwy poziom 0, poziom 1. Także tutaj widzimy, że są zwymiarowane nasze belki i w ten sposób widzimy, jakie mają wysokości. To jest też ważne przy następnym elemencie, który będziemy zmieniać, czyli zakresie widoku. Przejdźmy zatem do poziomu 0. Jeśli przeszliśmy na poziom 0, możemy zobaczyć, gdzie jakie elementy są umieszczone. Tutaj mamy słupy, odpowiednio mają wiązania poziom bazowy 0 i 1. Nasze biurko jest na poziomie 0 i nasze okno na poziomie 0. Właściwości dostępne są po włączeniu prawego przycisku właściwości. Przypominam, jeśli ktoś nie będzie ich miał, ponieważ czasami są ukrywane. Jeśli tutaj włączę X, mogę je z powrotem przewrócić panelem właściwości lub także zakładki widok, interfejs użytkownika, właściwości. Tutaj także jest dostępna przeglądarka projektu, która też będzie nam potrzebna. Przejdźmy do właściwości naszego rzutu. Pamiętajmy o tym, że właściwości są danego rzutu w momencie danego widoku, w momencie jeśli żaden z elementów w naszej scenie nie jest zaznaczony. Jeśli ja zaznaczę słup, no to wtedy właściwości są danego słupa. Jeśli wyjdę escape'em, to w tym momencie mam możliwość zarządzania widokiem. I w ten sposób włączę edytuj przy zakresie widoku i naszym oczom ujawi się okno dialogowe, w którym mamy cztery wiersze. Jeśli kliknę opcję wyświetl, pojawia legenda się z tym, czego dotyczą te właściwości. Spróbujmy na początku zmienić kilka wartości tych właściwości, na przykład odsunięcie. Spróbujmy linię cięcia zmienić na 120, ze 120 na przykład na 80. Zobaczmy, co dzieje się z tej strony. Pamiętajmy, że okno ma parapet na wysokości 90 cm. Zmieńmy je na 80 cm. W ten sposób powinno okno zniknąć. Jeśli na przykład włączę tutaj 270, prawdopodobnie wyskoczy błąd, dlatego, bo górna płaszczyzna przycięcia jest ustawiona poniżej płaszczyzny cięcia. Czyli pamiętajmy o tym, jeśli będziemy linię cięcia zmieniać, musimy zawsze ją mieć pomiędzy podstawą i górą. Podstawa i góra jest to zakres, ten niebieski, który będzie wyświetlany w naszym widoku. Mogę też patrzeć na głębokość i wyświetlać elementy poniżej. Spróbujmy zmienić to na 270. Dajmy zastosuj i w ten sposób naszym oczom ukazuje się coś innego. To znaczy belki, które wcześniej mieliśmy na wysokości od 3 metrów w dół na 60 cm, czyli one są do 240 cm. Jeśli tutaj jeszcze włączę 240, one już znikną. Jeśli włączę 241, one powinny się już pokazać. Więc wysokość 60 cm jest do 241. Możemy je pokazać, czyli są przecięte, czyli są linią przekrojoną pokazane. Czyli jeszcze spróbuję przejść na widok 3D i zobaczyć, w jaki sposób to wygląda. Spróbuję wyciągnąć ten widok 3D tutaj, tak żeby może łatwiej zobrazować to, o czym opowiadam na rzucie.
Czyli widzę, że tabelka to jest tabelka, więc mogę ją nawet zaznaczyć, prawda? I tutaj w ten sposób sobie obracać tym rysunkiem. Czyli zakresem widoku mogę zmieniać. Oczywiście belek nie będziemy chcieli widzieć w przekroju w naszym widoku, tylko linią przerywaną prawdopodobnie. Więc zaraz spróbujemy tak ustawić, aby były widoczne linią przerywaną. Pamiętajmy o tym, że w Revicie modelujemy w ten sposób. Architekci widzą belki nad głową, konstruktorzy będą widzieć belki pod stropem. Pierwszy sposób pokażę, jak pokazać belki nad głową. Będą to dwa sposoby. Z podrysem spróbujemy zrobić i zmianą tylko zakresu. Drugi sposób to jest stworzenie rzutów konstrukcyjnych i wyświetlenie belek z poziomu 1 poniżej. Czyli spróbujmy wrócić do pozycji wyjściowej, którą mieliśmy wcześniej. Czyli przejdę na rzut 0. Przejdę do zakresu widoku, włączę tutaj 120 cm, prawdopodobnie wtedy pojawi mi się też okno, dam zastosuj, więc widzimy, że mam okno widoczne, słupy bez belek. Przejdę do podrys, poziom bazowy, przejdę do poziom 0, w zakresie górnym włączę poziom 1, na razie się nic nie zmieniło i włączę opcję szukaj w górę. W tym momencie powinny naszym oczom pojawić się belki. Więc to są te belki, widzimy, podświetlają się na niebiesko. Możemy je też tutaj na tym rzucie zaznaczać, tak? Elementy podrysu z góry mogę też zaznaczać. Widzimy, że one z prawej strony na widoku zaznaczają się odpowiednio. Mogę także przejść do zakładki wybierz i wyłączyć wybieranie elementów podrysu. Pamiętajmy o tym, że jeśli tą opcję mamy wyłączoną, nie będziemy mogli ich zaznaczać. Więc ten element jest martwy w zaznaczaniu, tak? Widzimy, że nie mogę go zaznaczyć. Elementy podrysu. Tak samo tą opcję wybierz elementy podrysu mam dostępną w prawym dolnym rogu. Ona jest dostępna tutaj. Wybierz elementy podrysu. Pamiętajmy o tym, że możemy korzystać z tego lub z tego. To jest ta sama opcja. Gdybym chciał teraz nadpisać widoczność, ponieważ nie chcę, żeby wyświetlało się to na szaro, tylko przerywaną linią, powinienem przejść do jednego z tych elementów i spróbujmy na razie jeden z tych elementów nadpisać. Czyli zaznaczam go prawym przyciskiem myszy, nadpisz element graficzny widoku według elementu na razie, czyli jeden element nadpisujemy. Co będziemy nadpisywać? Mamy możliwość nadpisania linie rzutowania, wzory powierzchni, przejrzystość linii cięcia, wzory cięcia. W tym wypadku przyda nam się opcja linię rzutowania i spróbujemy nadpisać ją na przerywaną linię. Wybierzmy jakiś kolor, na przykład czerwony, tak żeby było o wiele łatwiej zauważyć jakąś zmianę i grubość na przykład na 4. Spróbujmy włączyć zastosuj i naszym oczom pojawi się nadpisanie widoczności. Spróbujmy zmienić to na czarny i spróbować też zmienić kreskowanie, tak żeby było gęstsze, na przykład kreska. Pamiętajmy o tym, że nie będziemy wychodzić z okna dialogowego, w którym rysujemy, jeśli będziemy akceptować zmianę opcją zastosuj. Zastosuj OK i nasz element zmienił swoją barwę. Jeśli chcemy nadpisać wszystkie belki widoku, nadpisaliśmy tylko jedną, powinniśmy przejść do danej belki i nie nadpisywać tylko elementu, tylko kategorię. Więc nadpiszmy kategorię, linię rzutowania, następnie przejdźmy do kreskowania, wybierzmy kolor i styl, na przykład grubość 4, zastosuj. I powinny nadpisać się wszystkie belki, które są widoczne w tym widoku. Jeśli nadpisujemy kategorię i przejdziemy do zakładki widok, widoczność grafika, w tym miejscu tutaj też powinna pojawić się ta opcja z nadpisaniem. Więc teraz widzimy, że używając opcji nadpisz według kategorii, ta opcja też jest tutaj włączana, więc możemy to nadpisać z tego okna dialogowego, czyli widzimy, że tutaj to jest nadpisane. Czyli jeśli ja zmienię na czerwony, abyście zobaczyli, że to jest to miejsce, to też się tutaj zmieni. Tamto nadpisanie danego elementu zostało, ponieważ nadpisałem element i nadpisuję wszystkie inne nadpisania związane z tą kategorią, więc będę musiał przejść do tego elementu prawym przyciskiem myszy według elementu i będę musiał wyłączyć to nadpisanie i zostawić
według kategorii zastosuj i powinienem mieć ją na czerwono. Kreskowanie będzie się zmieniało ze względu na skalę, więc jeśli ja będę zmieniał skalę, będzie się kreskowanie zagęszczało, więc muszę wybrać takie, które mi odpowiada do danej skali. Spróbujmy przejść jeszcze raz pod widok, widoczność grafika, następnie przejdę do ramy konstrukcyjnej. Pamiętajmy, że belki w tym programie to są ramy konstrukcyjne. Przechodzę do kolor czarny, OK, zastosuj, OK. I w tym momencie mam pokazane moje belki przerywaną linią. Zauważmy także, że nasze belki nie są w 100% czarne. Aby to zmienić, możemy przejść do zakładki Zarządzaj, ustawienia dodatkowe, następnie do zakładki Półcień podrys i tutaj zresetować właściwości dotyczące nadpisywania naszego podrysu, ponieważ ta przerywana linia zawsze będzie podrysem. Tak więc jeśli chcemy mieć czarną linię, powinniśmy zmienić półcień z 50% na 100% i w tym momencie powinien się zaktualizować do 100%. Ewentualnie mogę wyłączyć zastosuj półcień i wtedy w ogóle nie będzie włączony. Więc widzimy, że teraz przerywana linia jest czarna, tak? Mam tutaj włączone grubości linii, miałem wyłączone. Widzę, że tutaj grubość jest zbyt duża, więc mogę przejść jeszcze raz do widoczność grafika i ustawić w moich ramach konstrukcyjnych szerokość na przykład na 2 i sprawdzić, czy będzie odpowiednio. Więc widzimy, że tutaj można bardzo dowoli sterować szerokością tych linii i w jaki sposób one się pojawiają. Więc to jest pierwsza opcja. Zmieniając podrys na parterze możemy stworzyć sytuację, w której na parterze widzę belki z góry. Więc jak najbardziej to jest poprawne i jak najbardziej odpowiednie dla osób, które na przykład tworzą rysunki architektoniczne z podrysem, z belkami, które chcą uwzględnić później i pokazać je konstruktorowi. Następnym sposobem będzie stworzenie rzutów konstrukcyjnych, na których będziemy wyświetlać belki, ponieważ rzuty konstrukcyjne mają to do siebie, że możemy ustawić, czy patrzymy w rzutach konstrukcyjnych w górę, czy w dół. Zauważmy, że jeśli przejdziemy na rzut, do edytuj typ, nie mamy tutaj opcji patrzenia. Mogę tylko patrzeć odpowiednio w podrysie. Nie mogę tego zmienić w naszym rzucie. Jest to dość ważne, ponieważ jeśli będę chciał zmienić sobie zakres widoku i zakres góry będzie przecinał moją belkę, będę mógł to zmienić i w ten sposób będę patrzył na belkę, którą zakres górny mi przecina. Spróbujmy to zrobić na przykładzie. Przejdźmy do rzutów. Stwórzmy rzuty konstrukcyjne, jeśli jeszcze ich nie mamy. Zakładka widok, widoki planu, rzut konstrukcyjny. Następnie stwórzmy dwa rzuty konstrukcyjne, klikając z kontrolem, poziom 0, poziom 1. Włączamy OK. Pojawiła się nowa zakładka rzuty konstrukcyjne. Przejdźmy do rzutów konstrukcyjnych na poziom 0. Naszym oczom ukazał się podobny rysunek, tylko już zniknęło okno. Dobrze jest mieć różne elementy w scenie, dlatego widzimy, jakie są ustawienia i czy coś się zmieniło. Więc teraz przejdźmy do zakładki zakres widoku i w zakresie widoku widzę, że moje ustawienia są trochę inne niż w rzutach. W rzutach miałem tutaj 0, 120 i 270, natomiast tutaj jest trochę odwrotnie i głębokość widoku mam poniżej mojej kondygnacji. Więc zobaczmy, że rzut konstrukcyjny jest inaczej zbudowany niż rzut architektoniczny, po to, żeby w inny sposób wyświetlać nasze elementy. Jeśli przejdę do rzutu konstrukcyjnego na poziomie pierwszym, spójrzmy, że tutaj nic nie widzę, widzę tylko strop. Żeby zobaczyć tutaj belki, wystarczy, że przełączę dziedzinę na konstrukcję i będę widział belki pod moim stropem. Więc automatycznie program jest tak zaprogramowany, że wyświetla przy dziedzinie konstrukcję na rzucie konstrukcyjnym belki pod spodem, czyli wyświetla belki, na których stoję aktualnie. Czyli ja znajduję się na tym stropie, na stropie z poziomu pierwszego i pod tym stropem wyświetlane są belki. Więc widzimy, że to jest dość duże ułatwienie ze strony projektantów programu dla osób, które będą rysowały belki.
Czyli konstruktor zawsze rysuje belki w miejscu, w którym stoi, architekt nad głową. Czyli to jest następny sposób, w którym mogę wyświetlić takie belki, ale przejdźmy do poziomu 0 i chciałem pokazać zakres widoku. Jak zmienić na poziomie 0, żeby tutaj też były wyświetlane belki, ale nie korzystając z opcji podrys. Przejdźmy do zakres widoku, edytuj. Następnie spróbujmy włączyć tutaj górę belki, czyli tak, aby ona była cięta na przykład na tej wysokości. Włączmy 280 i linię cięcia zostawmy na 120, bo chciałbym zobaczyć moje okno. Następnie mogę przejść do podstawa, na przykład 0, bo nie chcę widzieć belek poniżej. Następnie głębokość widoku też włączę 0. Włączę zastosuj. Dodało mi się okno do mojej sceny. Wygląda to tak jak rysunek architektoniczny, ale zaletą tego rzutu konstrukcyjnego w tym wypadku przy modelowaniu dla architektów jest to, że jeśli przejdę do edytuj typ, mogę tutaj zmienić kierunek widoku. I mogę ten kierunek widoku zmienić w górę. Jeśli ja zmienię ten kierunek widoku w górę, nie będę widział stropu pod spodem, będę natomiast widział mój rzut z belkami, które są powyżej. Mogę przejść jak poprzednio, do takiej belki, nadpisz element graficzny widoku według kategorii, następnie przechodzę do linię rzutowania, wybieram kreskę, czarny kolor i następnie wybieram grubość na przykład 1, zastosuj i mam nadpisane moje belki. Widzimy, że także po zmianie tutaj kierunek widoku w górę, zobaczmy, co stało się z zakresem widoku. Widzimy, że zakres widoku trochę przybrał inną formę, więc nie mamy dostępnej podstawy do edycji. Linia cięcia jest na wysokości 120, góra 280, głębokość widoku też jest włączona 280. Gdybym włączył głębokość widoku na 300, moim oczom ukaże się strop, tylko że ten strop nie jest z kondygnacji 0, tylko on jest z kondygnacji 1. Więc w ten sposób mogę nawigować zakresem widoku i odpowiednio ustawiać widoczność danych elementów. Pamiętajmy, że mamy kilka możliwości używania zakresu widoku, dlatego należy przy każdym projekcie obrać najlepszy sposób. Przypominam, pierwszy sposób to był taki, gdzie przechodziliśmy na rzut poziomu 0 i włączaliśmy zakres widoku, taki jaki jest domyślnie ustawiony w programie. Następnie przechodziliśmy do podrysu, ustawialiśmy poziom 0, 1 lub adekwatnie inny. Włączaliśmy szukaj w górę i następnie wyświetlały się nasze belki, które nadpisywaliśmy pod skrótem VV. Pamiętajmy, że belki to są ramy konstrukcyjne. Następnie też zmieniliśmy w zarządzaj ustawienia dodatkowe półcień podrys, tak aby nie pojawiał się na szaro, tylko został w 100% czarny. Pamiętajmy, że linie skalują się skalą. Następny sposób to było utworzenie rzutów konstrukcyjnych. Ponieważ mamy w rzutach konstrukcyjnych możliwość szukania elementów w górę lub w dół, pojawiają się w przeglądarce projektu. Jeśli pojawią się na poziomie 0, włączaliśmy odpowiednio w edytuj typ kierunek widoku w górę i w ten sposób nasz podrys już nie jest potrzebny, aby stworzyć przerywaną linię naszych belek. Tak samo jest z zakresem widoku, gdzie został odpowiednio ustawiony na 280 i 120. Trzecim sposobem było przejście na rzut ten, który nas interesuje, w tym wypadku poziom 1. W edytuj typ powinniśmy mieć włączony szukaj w dół. Jeśli będziemy potrzebować kilka rzutów konstrukcyjnych, możemy oczywiście powielić taki rzut i zastosować go do danego widoku. Przejdźmy w dół. I w tym momencie naszym oczom pojawia się przerywana linia, która jest dostępna z widoku w momencie włączenia dziedziny konstrukcji. Jeśli mam włączoną architekturę, nie będzie to widoczne. Czyli mam belki narysowane pod poziomem 1.
Dziękuję serdecznie za oglądnięcie naszego wideoporadnika. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, kliknięcia łapki w górę oraz odwiedzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie naszego wideoporadnika. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, kliknięcia łapki w górę oraz odwiedzenia naszej strony internetowej z różnymi artykułami i szkoleniami, które prowadzimy na temat BIM-u wielobranżowego. Do zobaczenia w następnym odcinku.